Będę dzisiaj malowała zimową scenę. Za oknem co prawda nie ma odrobiny śniegu, ale no cóż, trudno. Korzystam głównie ze zdjęć tych, co zrobiłam teraz, a także ze zdjęć takich sprzed kilku lat i dzisiaj jedno takie właśnie zdjęcie wykorzystam. Wykorzystam też szkice, które robiłam w trakcie okresu śnieżnego 2 tygodnie temu, dlatego że na szkicach byłam w stanie troszeczkę zanotować kolorów, zwłaszcza kolorów drzew. Wtedy, kiedy leży śnieg, jest nam o wiele trudniej zrobić zdjęcia, dlatego że jest bardzo duży kontrast między tym, co jest jasne, a tym, co ciemne. Albo nam się śnieg przepala, albo te drzewa, te krzewy, te wszystkie ciemne elementy pejzażu wychodzą no prawie czarne. Chciałam Wam powiedzieć o takich 3 trudnościach, z którymi ja się mierzyłam. Jedną z takich najważniejszych rzeczy jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jaki kolor ma śnieg. W pierwszym momencie od razu nam przychodzi do głowy oczywiście biały i powiem Wam, że jeżeli będziecie podchodzić do tego, że śnieg jest biały, to od razu polegniecie, nie ma opcji. Śnieg, mimo że jest białawy, zawsze ma jakiś kolor. Śnieg będzie odbijał to światło, które na niego pada. Jeżeli mamy popołudniowe światło, słońce jest dosyć nisko, to światło jest dosyć ciepłe, więc te części oświetlone będą właśnie miało taką lekko żółtawe zabarwienie. Najważniejsze jednak jest, żeby pamiętać, że śnieg nie jest biały, żeby patrzeć i dostrzec, jaki to jest kolor. To będzie kolor zbliżony do białego bardzo często, ale nie będzie to biały. Drugim z takich największych problemów związanych ze śniegiem jest to, co jest powiązane z tą pierwszą rzeczą, że myślimy o śniegu jako o białym, w związku z czym cienie robimy na śniegu za jasne. I to też jest w naszej głowie taki jakiś schemat myśleniowy. Zamiast zaufać swoim oczom i namalować te cienie tak ciemne, jak one w rzeczywistości są, robimy je dużo, dużo jaśniejsze. I dlatego też wychodzi nam z tego mydło, bo nie zrobiliśmy odpowiednio dużego kontrastu. A trzecią rzeczą taką jest to, żeby zwracać uwagę i myśleć o kolorach śniegu jako ciepłych i zimnych. Bardzo nam to pomoże, jeżeli zastosujemy i ciepłe, i zimne warianty tych samych kolorów. Bardzo nam to pomoże modelować jakby tą bryłę śniegu, no bo śnieg też jest trójwymiarowy, tworzy jakąś pokrywę, jakąś czapę najczęściej. I żeby fajnie go wymodelować, bardzo ważne jest, żeby użyć ciepłych kolorów i zimnych. To nam pomaga nadrobić ten problem z tym, że w sumie tu jest jasno i tu jest jasno, a to ma być trójwymiarowe i ta bryła ma się zaokrąglać i jak mamy przejść z tej jednej części do drugiej, skoro nie możemy zrobić ciemniej, bo tam jest jasno. Zabieram się, będę używać szkiców. Zrobię sobie też taki prościutki szkic walorowy, żeby z kolei dla mnie to był jakiś wyznacznik, żebym ja się nie pogubiła w tym, co ma być jasne, a co ciemne. Troszeczkę przesuwam postać w stosunku do tego, co jest na zdjęciu, żeby ona była we właściwym miejscu. Chcę mieć sporą część tych drzew, chcę mieć horyzont mniej więcej też na 1/3 wysokości i gdybym rysowała, malowała dokładnie według tego, co jest na zdjęciu, to ta postać wypadłaby mi gdzieś tutaj. Więc przesuwam tą postać bardziej w tą stronę, żeby wypadła w takim ciekawszym miejscu, nie na samym środku. Zaczynam od najciemniejszych. Najciemniejsza jest moja postać. Druga co do ciemności rzecz to będą te duże drzewa i te drzewa na horyzoncie. Ja je na tym szkicu zrobię wszystkie podobnej jasności. I również tym samą ciemnością zrobię ten cień i te cienie, które są tutaj gdzieś w tych bruzdach śniegu. To, co będzie najjaśniejsze. Tutaj na niebie mamy takie jakby lekkie zachmurzenie, tak to narysujmy, więc na pewno to niebo będzie takie jasne w tym miejscu. Na pewno ta część tu dalej jest jasna. To jest jednak na tyle jaśniejsze od nieba, że ja to na tym szkicu zrobię wszystko na jasno. Zanim zacznę malować, chcę sobie zerknąć na parę szkiców, które wykonałam ostatnio. Wykonałam je jadąc samochodem, oczywiście jako pasażer. I to było w trakcie, kiedy mieliśmy te 2 tygodnie śniegu jakiś czas temu. I zobaczycie, jak bardzo oszczędne w kolorach są te szkice. Zerkam na nie po to, żeby popatrzeć właśnie na kolorystykę. Wtedy zrobiłam też zdjęcia,
ale zdjęcia niestety no, są dosyć wyprane z kolorów, zwłaszcza kiedy leży śnieg. Więc jak widzicie, tutaj sporo takich rudawych kolorów jest na tych szkicach, takich szybciutkich. Mam tutaj taka przekładka, bo nie są pryskane jeszcze. One były przy różnym oświetleniu i przy różnym zachmurzeniu robione i bardzo szybko, więc dlatego są takie prościutkie, ale widać właśnie, jak ograniczona jest wtedy ta paleta barwna, kiedy mamy śnieg. Tutaj trochę więcej takich rudości, tutaj słońce bardziej podświetlało w tym momencie, ale gdzieś patrzę, o, i tutaj jeszcze ten zupełnie monochromatyczny, a ten właśnie tutaj z jakimiś bardzo ciemnymi zieleniami i takimi musztardowo-zielonymi oliwkami przebijającymi, więc ten chciałam sobie wziąć do popatrzenia, dlatego że będę trochę zmieniać te kolory, które będą na obrazie w stosunku do tego, co będę miała na zdjęciu. I tutaj chciałam jeszcze wykorzystać jeden szkic. Ten szkic nie był rysowany z natury. To był szkic, który znajdziecie w przeglądzie tego szkicownika. Więc on był rysowany ze zdjęcia robiony, ale podoba mi się to zestawienie takich ciemnych granatów, takich bardzo neutralnych granatów i takich fioletowawo-śliwkowawych kolorów tutaj w tych częściach, tutaj gdzie są jakieś zadrzewienia, gołe gałęzie. Zdecydowałam się dzisiaj na żółty papier. W momencie, kiedy mam takie dosyć zimne w kolorach sceny, niebieskie albo jasno niebieskie, to lubię mieć pod spodem właśnie żółtą kartkę, dlatego że ona prześwieca od spodu i jakby dodaje troszeczkę takiego ciepła całemu obrazowi, a tak bym chciała, żeby trochę tego ciepła pod tym śniegiem było. Zdjęcia, których użyłam, skleiłam sobie tak brutalnie dosyć na komputerze. Od razu widać, że te dwa zdjęcia mają skrajnie różne naświetlenia. Ta część z drzewami po lewej stronie jest mocniej naświetlona i dlatego śnieg jest prześwietlony, a ta część po prawej stronie, ta z postacią, jest z kolei troszeczkę jakby niedoświetlona. Przy malowaniu takich troszeczkę trudniejszych rzeczy w stylu właśnie duża ilość bieli, lubię mieć jakąś strategię. Tu strategia będzie taka, że postaram się zacząć trochę ciemniej niż ewentualnie chcę skończyć, dlatego że w pastelach jest tak, że o wiele łatwiej jest nam potem troszeczkę rozjaśnić dany kolor, niż go przyciemniać, zwłaszcza jeżeli dam na początek bardzo dużo kredek, które mają w sobie biały pigment, bo nawet jeżeli to nie jest czysta biel, to tam tego pigmentu jest dużo, to ten biały pigment będzie mi potem zabrudzał różne ciemniejsze kolory, więc zacznę trochę ciemniej. Taka jest moja strategia. Zacznę ciemniej i potem ewentualnie, jeżeli się okaże, że jest za ciemno, to będę rozjaśniać, a może się okaże, że nie jest za ciemno, bo nasze oko ulega różnym złudzeniom optycznym, więc to nigdy nie wiadomo. Możecie zobaczyć, jakie wstępnie zbliżone do białego koloru sobie wybrałam. Tutaj mam grupę ciepłych kolorów, a tutaj mam grupę takich bardziej niebieskawych. To są wszystko bardzo jasne kolory, a tutaj zobaczcie, położę obok nich, no chyba już to jest biała pastel. Ok, dobra, to teraz się do tego wszystkiego zabieram. W tym momencie mam tyle namalowane. Tutaj mam jeszcze wrażenie, że tą dolną część powinnam zrobić troszeczkę bardziej niebieską. Zwłaszcza tu na dole. A tu będzie chyba najjaśniejszy. Jakby tuż na tej granicy cienia i światła.
I oczywiście te bruzdy tutaj i te wszystkie jakieś tam załamania, gdzie on łapie najwięcej światła, ten śnieg. Tutaj prawdopodobnie będę musiała jeszcze wyczyścić to, bo wyszło troszeczkę za zimno, ale na razie to zostawię, ten jasny kolor. Oczywiście cały czas walczę z tym, żeby nie zrobić za jasnych tych drzew na dalekim planie, bo tutaj jest dookoła tak jasno i ciągle chcę jaśniej, jaśniej, jaśniej. Także trzeba się dosyć mocno pilnować. Tu mam jeszcze do pociągnięcia drzewa. No i oczywiście niebo jest dopiero tak, pierwsza warstwa tak lekko, lekko. Teraz widzę, że te zachmurzenie tutaj nad tą linią drzew jest tutaj dołem troszeczkę jakby ciemniejsze, także tu jest jaśniej, a tutaj jest taka różowa chmurka mgiełka w tym miejscu, więc tutaj będę musiała troszeczkę zrobić ciemniej. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się te wszystkie informacje. Dajcie łapkę w górę, to zawsze pomaga filmowi i dzięki temu więcej osób może go zobaczyć. Dobrze, plan na dalsze malowanie. A więc tak, będę przyciemniać tą górną część nieba. Wydaje mi się, że ono takie zbyt jednakowe wyszło. Jak u góry zrobię ciemniej, to też zyskam taką większą głębię w obrazie. Ten tył, ten obszar jest ok, tego już nie będę ruszać, mam nadzieję. Jak przyciemnię niebo, to przyciemnię część też tych drzew z tej strony. Światło pada od lewej, więc tutaj powinno być ciemniej. One na pewno były ciemniejsze, co najmniej tak ciemne jak ten obszar, więc tutaj będzie jeszcze ciemniej. Tutaj mniej więcej kolor, jasność tego śniegu powinna być ok. Tu muszę poprawić troszeczkę perspektywę tej linii, bo ona za mało się zbiega, powinna być bardziej w tamtą stronę. I dopiero na sam koniec zabiorę się za ten dół i zobaczę wtedy, podejrzewam, że trochę odrobinę takich bardzo jasnych różów będę musiała tutaj dodać. Na pewno najjaśniejszy śnieg powinien być na tym obszarze, tutaj jakby wzdłuż tej linii cienia i przed tymi załamaniami. Obraz już jest w większości skończony. Teraz czas na kilkudniową przerwę. Odstawię go i potem ewentualnie coś jeszcze poprawię. Jak widzicie, przyciemniłam niebo, przyciemniłam drzewa. Tutaj dodałam odrobinę różów do śniegu i takich troszeczkę jeszcze jaśniejszych, też lekko różowych kolorów. Że to jest to, co głównie zrobiłam. Do drzew dodałam też trochę takich
niebieskich i granatów i odrobinę jakichś jasnych, takich, żeby pokazać, gdzie gałęzie są oświetlone i lekko ośnieżone. Tutaj chciałam Wam pokazać próbkę kolorów. Zrobiłam dla Was, bo sobie to aż tak nie robię dokładnie. Zwykle u mnie, jak próbuję kolory, to wygląda tak. Tu są te kolory, które użyłam do malowania śniegu, a tutaj z prawej strony ten jasny pasek to jest czysta biel, której nie używałam w tym obrazie w ogóle. Więc widzicie, że chyba ten jest najbliższy, ale i tak jest to taka ciepła, prawie biel. Patrzę jeszcze, czy na pewno udało mi się zrealizować to, co sobie naszkicowałam, jeżeli chodzi o walory, i mniej więcej się udało. Ok. Cały czas w czasie malowania obrazu starałam się pamiętać o tych 3 rzeczach, o których Wam powiedziałam na początku. Nie używałam czystej bieli, w ogóle jej nie mam wśród swoich tych pasteli, które używam na co dzień. Pilnowałam się bardzo, to chyba była najtrudniejsza dla mnie część. Pilnowałam się właśnie z tym, żeby rzeczy nie zrobić za jasno. I nawet śnieg cały czas miałam wrażenie, że robię go za ciemny, ale tak naprawdę na koniec wyszło ok. No i starałam się modelować ten śnieg ciepłym i zimnym kolorem. Myślę, że wyszło dosyć dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć film o innym trudnym kolorze, jak sobie z nim poradzić, to zapraszam tutaj. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Brudne łapki.